Gdzie idziemy? Tam. A teraz idziemy na Wołowca. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień drugi. 300 rano, ruszamy na szlak. Dzisiaj przed nami Wołowiec. Wołowiec, ale najpierw idziemy na tego Wołowca przez Kończysty Wierch. I liczymy, że spotkamy tam sarenki, bo lubią tam bywać. Lub niedźwiedzi. Sarenki. Liczymy, że spotkamy tam Niedźwiedzia. niedźwiedzia, grubo. Ja liczę, że kozice. Także do zobaczenia na szlaku. Ruszajmy, bo słońce już dawno wstało. Początkowo idziemy Polaną Chochołowską wśród malowniczych szałasów góralskich, by wkrótce skręcić na czerwony szlak. Szlak wiedzie najpierw doliną potoku Chochołowskiego, potem Jarząbczego, a po około godzinie zaczyna wyraźnie piąć się pod górę. Im wyżej, tym piękniej. Po ponad 2 godzinach wędrówki dochodzimy pod Trzydniowiański Wierch. Śniadanie w takich to okolicznościach. Ponieważ na szlak ruszyliśmy bez śniadania, tutaj zrobiliśmy sobie godzinną przerwę na posiłek. Widoki mieliśmy przecudne, a z powodu wczesnej pory innych wędrowców prawie nie było. Coś wspaniałego. Potem skierowaliśmy się w stronę Kończystego Wierchu. Jak widzicie, nie mogliśmy się napatrzeć na te jasnozielone zbocza na tle błękitnego nieba. A ten tutaj to wierzchołek Trzydniowiańskiego Wierchu. Wędrujemy sobie przez Tatry Zachodnie na Wołowiec. Widoki cudne. I widzimy w końcu Tatry wysokie. Cisza jak makiem zasiał. Cieplutko. Troszkę wiaterek wieje. Starorobociański. Kończysty. A my w tamtą stronę. O, i do tego tu. O, Wołowca. tak. Jesteśmy na Kończystym Wierchu. No lekko nie było. Z tyłu Starorobociański. Z tego tyłu Pyszczek. Jeszcze daleka droga przed nami. Ale w wycisk dało to podejście. Mam nadzieję, że najgorsze już za nami. Idziemy. Pogoda petarda. Dalsza część trasy jest nadal niezwykle widokowa. Gdzie idziemy? A. Jednak im bliżej szczytu, tym bardziej trzeba uważać, ponieważ miejscami szlak jest słabo oznaczony i wśród skałek łatwo go zgubić. Po drodze zaś czeka na nas taka urocza niespodzianka.
Gdzie jesteśmy? A nawet nie wiem. Na Jarząbczym Wierchu. No właśnie. Podejście było z akcją zmyłką. I ostro. No, bo Ekspozycje duże. ktoś tam po prostu wydeptał szlak poza szlakiem. Ale na szczęście dotarliśmy. Teraz zejście jest takie nieciekawe. Ostre. Ale kto jak nie my. Piękne widoki. Zimno się zrobiło. Idziemy dalej. Razem z tą muchą. Myślałam, że tam idziemy, ale tam na szczęście nie idziemy, bo już mam dość. Za to idziemy tam. Wołowiec pod chmurką. I tu ostre zejście. I piękne widoki. Pyszczek trawersuje Jarząbczy Wierch za kosami. I taka droga przed nami. I tam. A zeszliśmy właśnie stamtąd. I w dół, w dół, w dół. Widać naszą ścieżkę, którą rozpoczęliśmy na Trzydniowiański Wierch. Potem tu. O, tutaj Kończysty Wierch, a tutaj Jarząbczy i mordercze zejście z Jarząbczego. Ugranią. I tutaj dziubek. I tutaj mamy Orląpertstadt Zachodnich. Pięknie. A tu Wołowiec, na który człapiemy. O, jeszcze trochę przed nami drogi. Między Łopatą a Wołowcem również gubiliśmy właściwą ścieżkę, która kluczy tu między skałkami. A teraz idziemy tutaj, na Wołowca. Podejście na Wołowiec koszmarne, rozharatane, szlaku nie ma, nogi można pogubić i stracić życie. Nie polecam. Rochacze. Nie wiem, czy polecam. Wielu poleca. Proszę bardzo. Mamy go. Wołowiec. Takie widoczki. Takie chmurki, to czego się można spodziewać? Widmo Brokenu. Drugi raz w życiu. Moje czwarte. Proszę bardzo. Na szczycie Wołowca dopadły nas chmury, na szczęście nie na długo. Teraz już się robi pięknie. I jeszcze widmo Brokenu. I jeszcze widoczki szalone. Czeka nas zejście. I kolacja pyszna. Udało się. I tak oto na przełęczy pod Wołowcem kończę grań Tatr Zachodnich. Główną grań Tatr Zachodnich polskich oczywiście. Mam tu jeszcze parę rzeczy do załatwienia, między innymi Bystrą i Błyszcza, ale to już przy innych okolicznościach. Ale chętnie jeszcze wrócę z tym panem, Jest. który jeszcze trochę ma do zrobienia tutaj. Jeszcze tu wrócimy. Najważniejsze, że Wołowiec zdobyty. Tak, teraz jeszcze na dół. Moja nietęga mina mówi, że nasze kolanka miały już dość, a przed nami jeszcze spory kawałek w dół. Schodziliśmy tą samą drogą co dzień wcześniej, gdy byliśmy na Rakoniu, czyli zielonym szlakiem do Doliny Chochołowskiej.
Następnego dnia na dobre opuściliśmy Polanę Chochołowską. Dziubek będzie łosypka kupował. Ej. Przenieśliśmy się w całkiem inny rejon Tatr, do schroniska Nadmorskie Oko. Stamtąd zamierzaliśmy wejść na Mięguszowiecką przełęcz pod Chłopkiem. Czy nam się udało? Przekonacie się oglądając kolejny odcinek. Zapraszamy!